We will not be intimidated. Nie przestraszycie nas. Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu. Jeśli kolejny myśliwiec lub rakieta wejdzie bez zgody w naszą przestrzeń powietrzną, celowo lub w wyniku błędu i zostanie zestrzelona, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodźcie tu skamleć w tej sprawie. Zostaliście ostrzeżeni. NATO territory. Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kurde, nie wiem, aż wstyd normalnie mówić. Powiem Wam, że zastanawiałem się nawet, jak zacząć te dzisiejsze moje wywody, bo to, co zobaczyłem, powiem Wam szczerze, nie wierzyłem pierwszy raz własnym oczom. Myślałem, że to fake, że to AI, przeróbka. I zacząłem drążyć, szukać potwierdzenia, czy to jest fake, czy to jest prawda. I okazało się prawdą. Wyobraźcie sobie, że w ONZ, gdzie są wszyscy najważniejsi przywódcy świata, gdzie się rozmawia o najważniejszych sprawach dla świata, dla narodów. W ONZ Sikorski walił w Rosję, a Nawrocki walił w dziąsło. Ćpun bez ukrywania nałogu w siedzibie ONZ wrzuca sobie, nie wiem, jakieś gówno na dziąsło. I się tak zastanawiam, czy naprawdę są, czy są jakieś procedury na usunięcie jego z urzędu. No, ileż można ośmieszać nasz kraj, ileż można poniżać nasz kraj. Ten facet, przecież skoro Nawrocki nie potrafi godziny wytrzymać bez jakiegoś pieprzonego dopalacza, to on się nadaje na odwyk, a nie na najwyższy urząd w kraju. Statyczne jak na razie. Proszę pana, to się wiele nie będzie działo, ale proszę zobaczyć, tutaj są oczywiście panowie Przydacz, Szczerski, Kolacki, ale jest też specjalny pan, młody pan. Kimże jest? Czy ten pan został zdefiniowany? Jego... O tym młodym człowieku też za chwilę powiem parę słów, który mu dostarcza ten, nie wiem, dealer, dostarczyciel snusa, nie wiem na jakim stanowisku w Pałacu Prezydenckim jest, chyba żeby nosić mu dopalacze Nawrockiemu. Ale kamery w Stanach uchwyciły Nawrockiego. Jego współpracownik podaje mu pudełko, on wyjmuje biały przedmiot, nazwijmy to pięknie. Wkłada do ust, potem już siedząc wyciąga i chowa do kieszeni marynarki. No. Jest to po prostu żenujące, kuriozalne. Na forum publicznym przy kamerach Nawrocki relaksuje się, jakby, nie wiem, był na stadionie razem z kibolami, czy gdzieś w pubie. Nawet nie wiem, do czego to porównać. I nie wiem, stres, niewygoda, nieodporność, czy może po prostu nie może wytrzymać bez tego swojego białego woreczka. Nawet przy ONZ czasem trzeba znaleźć jakąś małą przerwę na relaks. A może po prostu nie potrafi wytrzymać bez tego swojego dopalacza. Przecież do cholery jasnej, Pałac Prezydencki to nie jest jakiś pieprzony monar, żeby mieszkał w nim jakiś ćpun. I tutaj mam pytanie do wyborców Nawrockiego. ONZ, przywódcy całego świata, a ten facet wrzuca coś na dziąsło. Czy wam, ludzie, nie jest tak po ludzku najzwyczajniej w świecie wstyd? Wstyd, że głosowaliście, popieracie takiego człowieka? Przecież ten człowiek ośmiesza nasz kraj, kompromituje nas w oczach świata. Przecież on nawet nie potrafi bez tego dopalacza wytrzymać ani chwili. No,
to się po prostu, powiem wam, w głowie nie mieści. Ja na to, szykując ten materiał, przeglądałem z różnych stron, z różnych forów materiały i naprawdę długo nie mogłem w to uwierzyć, że facet nawet na tak ważnym wydarzeniu jak Forum ONZ publicznie przed kamerami będzie zarzucał sobie nadziąsło. Przecież to się w głowie nie mieści. Kogo wy wybraliście na tego prezydenta? To jest po prostu niepojęte. Karol Nawrocki na gościnnych występach w ONZ w obecności światowych przywódców i wielu kamer postanowił znowu przypomnieć, że ma swoje uzależnienia. Na nagraniu widać, jak wali w dziąsło, ile wlezie. Do dziś nie wiadomo, jakie substancje psychoaktywne przyjmuje Nawrocki. Początkowo twierdził, że to guma do rzucia, potem, że nikotyna, ale znając jego skłonność do kłamstw, możliwe, że zażywa zupełnie coś innego. Jakby tego było mało, przywiózł ze sobą z Polski młodego pomocnika. Nazwijmy go asystentem od zaopatrzenia. Wszystko to wyglądało obrzydliwie. Niestety widziało to miliony ludzi na całym świecie. A więc wnioski są jednoznaczne. Prezydent Nawrocki ośmiesza i fatalnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Moi drodzy, ten młody człowiek, pracownik kancelarii prezydenta, tylko tak się, powiem wam, zastanawiam, jaką ten pan, ten człowiek pełni funkcję w kancelarii prezydenta zapodający środki uderzające. Jaki ma zakres obowiązków? Nie wiem, czy tylko dostarczanie towaru, jakie ma wynagrodzenie, jaki zakres zadań. Mi się wydaje, że tylko jest od snusów, może jeszcze coś tam robi. Tak czy inaczej jest to nowy etat w kancelarii, nazywa się podający snusy, a raczej asystent snusowy. Liczyło się tutaj oczywiście doświadczenie, wykształcenie i pewnie znajomość rynku. Tak czy inaczej, moi drodzy, mamy nowy etat w kancelarii prezydenta, zapodający substancje niewiadomego pochodzenia. Praca dobrze płatna z publicznych podatków, wyjazdy zagraniczne w ramach delegacji państwa. Nie można krytykować zachowania polskiego prezydenta w siedzibie ONZ, bo jest się wtedy oczywiście antypolakiem, lewakiem i w ogóle jedną świnią. A przecież takie larum to tylko z troski o nasz skarb narodowy. Powiem wam tak, dosypią temu naszemu bohaterowi jakiegoś gówna i zaś będzie zamieszanie na kolejne 10 lat jazdy bez trzymanki z miesiączkami. A tak w ogóle najbardziej podoba mi się komentarz, który przeczytałem na jednym z portali, gdzie nie spodobał się jegomościowi mój komentarz, a mianowicie: pojebie, sam spróbuj, może nie będziesz taki wredny. Wiadomo, obyś w ciekawych czasach żył, prawda? Czy ja, czy wy żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wszyscy żyjemy wesolutko z dnia na dzień. Ale jeszcze na chwilkę wrócę do tego młodego jegomościa. Ten dealer snusów dla Nawrockiego nazywa się Jakub Nastawny. Państwo utrzymuje tego małolata w kancelarii prezydenta. Jakie ma inne kompetencje, że jest w delegacji ONZ? Tego niestety nie udało mi się znaleźć, ale myślę, że ma bardzo odpowiedzialną pracę ukradkiem podawać dopalaczy Nawrockiemu.
Powiem wam tak, niech mi ktoś jeszcze kurwa powie, że ja mam szanować prezydenta. Znaczy prawdziwego prezydenta na pewno bym szanował, ale ćpuna Batyra, który ćpa w ONZ na oczach świata, no sorry, skoro ten facet nie potrafi uszanować tego urzędu, nie potrafi uszanować PAL 6 swoich wyborców, bo nigdy ich nie szanował, nie potrafi uszanować niemal 40 milionów Polaków, nie potrafi uszanować swojego kraju, który reprezentuje i wymaga się ode mnie, żebym ja szanował gościa, który wrzuca se dziwne woreczki na dziąsło, no niedoczekanie. Cały świat pisze o ćpunie Polaku, no polski naćpany zwierzchnik sił zbrojnych, no to jest po prostu obciach. On powinien siedzieć na odwyku, a nie w pałacu. I to nie jest fake, tak mówiłem, chociaż powiem wam, że łudziłem się, że to jest fake, że ktoś złośliwie to przerobił, ale nie. To jest, kurde, niestety przykra prawda. Ten człowiek ćpa nawet w ONZ na oczach całego świata, ba. Ma nawet osobistego sekretarza dealera, który zaopatruje go w dopalacze. To jest po prostu porażka, no. I to wyobraźcie sobie, że my za to wszystko płacimy. Powtórzę jeszcze raz, bo niech to wybrzmi. On powinien siedzieć na odwyku, a nie w pałacu. Batyr ćpa na oczach 190 państw. I to nie jest kurwa fake. Choć uważam, że PiS i wszyscy te jedno ludzie z PiS-u to jeden wielki, niestety przykry fake. Ale powiem wam tak i być może kogoś tutaj obrażę. Jeśli tak, trudno, ale takie jest moje zdanie. Nawrocki jest doskonałym ucieleśnieniem aspiracji tego, nazwę to wprost, motłochu, który jego wybrał. Jeździ wszędzie, jest zawsze porobiony, nie ma nic do powiedzenia, a jednocześnie nie można wyrzucić go za drzwi. Do ideału brakuje dyskretnego, nie wiem, pawia raz na jakiś czas i kradzieży ręczników z hotelu. Jadą tak po Sikorskim, ale Sikorski to jest po prostu według mnie kozak. On konkretnie w ONZ pojechał robić politykę, a Nawrocki pojechał kręcić snusy na wizji, na oczach całego świata. I na pewno nie pójdę na to, żeby, nie wiem, normalizować branie używek przez osoby publiczne. I to używek, osoby publiczne, które biorą je publicznie. Nawrocki na forum ONZ był w pracy, nie u cioci na urodzinach, nie był na imprezie z kumplami kibolami. Był w pracy dla Polski, w pracy dla Polaków. Za tą pracę płacą mu Polacy. Co następne? Jutro wyjmie małpkę i pociągnie sobie wódę na jakimś forum międzynarodowym, bo nie wytrzyma też i też będzie ok. Nawrocki nie jest panem Polski, królem Polski. Jest pracownikiem pracownikiem utrzymywany z naszych podatków. I niech się albo zachowuje, jak przystało na głowę państwa, albo niech wraca do nory, z której wypełzł. A i jeszcze jedno, ten słynny dealer od snusów Nawrockiego, który ma tą fuchę właśnie w kancelarii, no, nowa funkcja w kancelarii prezydenta, to koleś syna Batyra, 22-letni, jak mówiłem, Jakub Nadstawny, który dostarcza Batyrowi, no zresztą jego synkowi pewnie też,
No, dostał wysoką pensję, limuzynę. W końcu my za to wszystko płacimy. Wszystko, moi drodzy, jest przed nami. Batyr się dopiero rozkręca. Dziś pałac to ćpalnia, jutro klub nocny z dziewczynami, pojutrze melina dla przestępców, spis na przykład. No, nie oszukujmy się i nie oczekujmy od Batyra, że zmienił nawyki z Grand Hotelu. A jeśli myślicie, że pracownicy Batyra czy pisowcy jakieś słowa krytyki, nie oszukujcie się. Nic z tych rzeczy. Oni uważają, że to jest temat zastępczy, że teraz przepraszam was najmocniej, że teraz wojna na wschodzie i że ta zła koalicja, te złe lewactwo wyszukuje temat zastępczy. Dla nich nie było tematu, że Nawrocki wrzucił se na dziąsło jakiś biały woreczek, czyli coś sobie tam przyćpał. Czy tam dopalił się dopalacza, no jak zwał, tak zwał. Zrobił coś, czego nie powinien zrobić. Ta pisowska hipokryzja po prostu nie ma granic, nie ma. Nawrocki publicznie, to, że tam przed wyborami, przed Polakami dawał wdziosło, dobra, przeszło, spoko, ale na oczach całego świata, na oczach 190 państw, gdzie byli najważniejsi ludzie tego świata, ten ćpun nie wytrzymał godziny czy dwóch i publicznie załadował se na dziąsło. Jeśli już go tak nosiło, nie wiem, mógł wyjść do kibelka, cokolwiek, w odosobnienie. Nie, on jest tak ważny, że on może walić w dziąsło przy wszystkich, na oczach całego świata. A pisowcy uważają, że to jest kurwa temat zastępczy. Ten cały PiS to jest temat zastępczy. Nie dało rady wytrzymać. Szanowni Państwo, jest naprawdę tyle ważnych tematów dla Polaków i myślę, że to jest kolejny temat zastępczy, który pojawił się w mediach. Pan prezydent trochę wywołał, bo kamery świata były skierowane na pana prezydenta. Dokładnie. Sami państwo mówicie, żeby się nie podkładać. Po drugie, pan prezydent wypisał swego syna z edukacji zdrowotnej. Prawo, zdrowie jest elementem tego programu, więc pytamy. Szanowni Państwo, naprawdę dziś w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, w obliczu tego, jakie są wyzwania na najbliższe lata, temat snusa w Nowym Jorku jest naprawdę tematem zastępczym. Ale jak pan odpowiada na to, że to prezydent może powinien skorzystać z edukacji zdrowotnej, że to jest po prostu słaby przykład dla obywateli? Pani redaktor, proszę naprawdę nie żartować. Nie, Gwarantuję mówimy bardzo Państwu, poważnie, że wszyscy obserwują, co robi prezydent. Państwo zdrowie pierwszej osoby w państwie. publikujecie każdy krok pana prezydenta. Pan prezydent w kampanii wyborczej w odróżnieniu od swojego konkurenta poddał się testom. Pan prezydent także jako pierwsza osoba w państwie przeszedł stosowne badania, jest zdrowy, bardzo dobrze funkcjonuje. Jest uzależniony od tych snusów, panie ministrze. Czy jest pan prezydent uzależniony od tego snusa, skoro mamy znowu te same sceny? Szanowni Państwo, mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. I dlatego właśnie o to pytamy. Mamy bardzo poważną sytuację geopolityczną, mamy prezydenta w Nowym Jorku na ONZ-cie, a Państwo mnie pytają o No rzecz jasna, propaganda sukcesu i propagandy Nawrockiego oczywiście od razu zaczęła działać. No, muszą jakiś sukces znaleźć. No i napisali na stronach kancelarii prezydenta, że w Nowym Jorku spotkali się prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, żeby pogadać o sprawach naszego regionu. No, tak było. No bo tak jak to propaganda Nawrockiego głosiła, tematy ważne, dyskusja poważna. No ale reszta świata najwyraźniej uznała, że ustawki z Nawrockim nie są ich priorytetem. Krzesła świeciły pustkami, a jedynym świadkiem był kelner z kawą.
No ale tak to się kończy, jak się, moi drodzy, ćpa na oczach całego świata. Oni oczywiście uważają, że Nawrocki to wielki polityk światowego formatu, wszyscy chcą z nim rozmawiać, dyskutować, a tak naprawdę w świecie wielkiej polityki jest nikim, a co najwyżej pośmiewiskiem. Zresztą w kraju też. Młody pan. Kimże jest? Czy ten pan został zdefiniowany? Jego rola? Czy to jest rola oficjalna, nieoficjalna? Ale nie, bo to się, jeszcze tutaj się będzie mnóstwo rzeczy działo. Rozmawiamy na bardzo poważne tematy. Ale coś zostało przekazane, ewidentnie do ręki pana prezydenta. Tak, coś nam się wydaje, że No niech pan nie mówi, że Proszę pana, no, niech pan poczeka, niech pan wykaże się odrobiną cierpliwości. I tutaj ten dyskretny, proszę pana, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, bo okazuje się, ja się kompletnie na tym nie znam. Ale tutaj ma to wszystko bardzo opracowane pan prezydent, bo to się... Te gesty, trzeba przyznać, są z razu na raz coraz bardziej niby dyskretne, no ale kamera widzi wszystko. No właśnie, i to jest jeszcze, wie pan co, i to jest wielorazowego użytku, tam nie ma co z tym zrobić, bo to zostało odłożone z powrotem do pudełeczka, to coś. Moi drodzy, będę kończył powoli, bo się nakręciłem, miałem zrobić dłuższy materiał, ale powiem wam, że się wkurzyłem. Wkurzyłem się na tego ćpuna, kibola i sorry za dzisiejsze wyrażenia, za rzucanie mięsem, ale mnie jako Polaka, to, że mnie tam jakiś jeden z drugim kretynem nie uważa za Polaka, mam to w dupie. Powiem wprost, mnie jako Polaka wkurwia coś takiego, że takie coś jak Nawrocki, ja go nie będę nazywał prezydentem, już to mówiłem, choćbym dostał dożywocie, choćby mi pistolet do łba przystawili. On dla mnie nie jest prezydentem, on jest hańbą tego narodu. I będę to mówił otwarcie, szacunek? Na szacunek trzeba sobie zapracować. Szacunku nikt nie ma prawa wymagać. To jest podstawa. Na szacunek się pracuje, często całe życie. Ten jak pracował całe życie, wszyscy doskonale o tym wiemy. I nawet jak się gówno ubierze w garnitur, dalej będzie gównem. Powiem jeszcze jedno. Wpadł mi w ręce taki filmik, z którym się oczywiście z wami za chwileczkę podzielę. Pokażę wam jego zakłamanie, jego hipokryzję i jego prostactwo. I jeszcze raz powiem, niech mi ktoś kurwa powie, żebym ja go szanował. Ja go będę tak szanował, jak on szanuje polską flagę. O czym mówię? Publicznie, pod kamerki, jak on całuje polską flagę, jaki on ma szacunek. Wiecie co? Zobaczcie ten materiał sami, króciusieńki jest. I sami ocencie, a ja się do tego też na sam koniec odniosę. Powiedzcie mi proszę po obejrzeniu tego materiału, czy tak wygląda patriotyzm? Czy tak wygląda poszanowanie barw narodowych, porzucenie ich jak jakiejś ściery na ziemię? Już raz tak zrobił z polską flagą. Czy to już będzie teraz normą? Wiecie co, zatyka mnie, bo nie chcę za dużo powiedzieć, na czym muszę hamować troszeczkę język, bo cisną mi się takie słowa, że ich jeszcze nie wypowiadałem. Powiem wam, że naprawdę wkurwiłem się, jak to zobaczyłem. Niby wielki Polak, wielki prezydent, kuźwa, ten przećpany łeb rzucił barwy narodowe na ziemię jak jakąś szmatę. I on się śmie nazywać prezydentem, Polakiem, patriotą. Tak robi Polak, tak robi patriota.
Tego oczywiście jakoś te pseudoprawicowe media nie pokazują. A ten uzurpator, bo to nie jest prezydent dla mnie, to jest uzurpator, który według mnie zdobył władzę w nieuczciwy sposób i te zaklinanie rzeczywistości te mojego zdania nie zmienią. To, że są jacyś naiwni, że ślepo wierzą, to są tacy sami patrioci jak i on. Dla mnie on jest po prostu nielegalny, a Hołownia też powinien odpowiedzieć za to, że zaprzysiężył tego człowieka. Dla mnie to jest hańba narodu. Dla mnie osobiście, tak go postrzegam i tak mówię. Dla mnie osobiście ten człowiek po prostu przynosi wstyd wszystkim Polakom i całemu naszemu krajowi. Przyznam się, że miałem dzisiaj jeszcze zrobić kilka takich tematów. To miał być krótki temat, ale tak się nakręciłem, że wyszedł cały materiał, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Na jutro ciąg dalszy też o Batyrze niestety. Może już nie tak, już bardziej prześmiewczo, bo ta jego decyzja, którą podjął, bardziej mnie rozbawiła niż wkurzyła, ale musiałem się z wami dzisiaj podzielić, wyrzucić z siebie, bo naprawdę się zagotowałem dzisiaj. I do wszystkich pisowców, róbcie sobie screeny, wysyłajcie, że obrażam waszego prezydenta. Ja powiem to każdemu po kolei i nawet jak pójdę pod sąd, powiem, że dla mnie najpierw niech ten pseudoprezydent przestanie obrażać Polskę i Polaków i niech zasłuży na szacunek, jeśli już to stanowisko objął, a później możemy rozmawiać dalej. Ja tutaj wyrażam swoje zdanie, jak ja to widzę, bez większych ogródek, chociaż słowa mi się o wiele gorsze cisną i uwierzcie mi, że bardzo, ale to bardzo się hamuje, żeby po prostu nie wybuchnąć. Takiego mnie nie widzieliście, a dzisiaj się naprawdę wkurzyłem, widząc to wszystko i to, co wam tutaj próbowałem przekazać. Także wybaczcie, dzisiaj taki emocjonalny i że tym trochę mięsem rzucałem, ale nie dało się inaczej. Po prostu się nie dało. I to chyba na tyle. Moi drodzy, dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Muszę ochłonąć, bo dzisiejszy materiał naprawdę kosztował mnie wiele. Na dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Przypominam darczyńcom o kubeczkach. Podejrzewam, że pod koniec tygodnia zacznę wysyłać powoli. I co? Piszcie, komentujcie. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za wpłaty, za komentarze, jak zawsze, za to, że po prostu jesteście, bo jakby na to nie patrzeć, zebraliśmy tutaj po prostu taką zajebistą ekipę. Jesteście naprawdę wartościowymi ludźmi według mnie. I jestem dumny, naprawdę dumny, że was znam i to jest naprawdę zaszczyt, że mogę wam przekazywać te moje wypociny. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i co? Widzimy się przy następnym materiale. Mam nadzieję, że już mniej emocjonalny. Trzymajcie się. Cześć. Ktoś puka w szybę. Patrzę, Karol Nawrocki. No, otwieram tą szybę, mówię, co, podwieźć pana? A on mówi, nie, panie Krzysztofie, niech pan mi powie. Pan zwątpił we mnie, co? Bo poczuł się dotknięty tym, że nie dałem wiary podczas tego swojego wystąpienia w Republice i no jednak na oczach kilku milionów widzów powiedziałem o wyłudzeniu kawalerki. I on mówi, zwątpił pan we mnie, co? Ja mówię, no nie ukrywam, że trochę zwątpiłem. I on mówi, czy ja bym tak się zachował w 2021 roku, że podpisywałbym takie dokumenty, gdybym był czyścicielem kamienic? Czy ja bym tak zrobił?
mam do pana prośbę, niech pan we mnie nie wątpi. I tam było wokół mnóstwo osób, ale rozmowa była tylko między nami. To znaczy on się nachylił, tak był już głową prawie że w samochodzie, więc mimo, że wokół był harmider, to była pewna intymność tej rozmowy i było to, że ta rozmowa była niewymuszona.